Czy jest tutaj ktoś z nami? Bo tutaj w przejściu mamy takie urządzenie, które nie zrobi ci krzywdy. Ale jak podejdziesz do niego z jednej strony, zacznie pikać i zapali się na zielono. Z drugiej strony zacznie pikać i zapali się na czerwono. Jeżeli trzeba ci pomóc, to spróbujemy ci pomóc. Jestem tu sam, na górze. No tak, no wybite szyby, okna pootwierane, żaluzje. Nie ma opcji, że to nie będzie pracować. Skrzypi, jakby ktoś chodził po podłodze. Piec. To ciekawe. Piec Serio? teraz usłyszałeś w Tak, tym momencie. piec. Możesz tak zrobić? Ile jest tutaj osób? Możesz podać liczbę? O, to było dziwne, jakiś taki No dość. jakby oddech taki. Może tym akcentem byśmy zaczęli, chyba No, że tak, coś jeszcze tak, masz, tak? no zacznijmy. no. Opuszczony dom w Alverni powstał około 1960 roku. Według lokalnych przekazów jego pierwszy właściciel pracował w krematorium. Już to wystarczyło, by wokół domu zaczęła narastać niepokojąca atmosfera. Ale z czasem pojawiło się coś więcej. Opowieści i legendy. Mówiono, że miał okradać zmarłych z kosztowności, przynajmniej do dnia swojej śmierci. I właśnie ten moment uznaje się za początek paranormalnej historii tego domu. Po jego śmierci budynek trafiał w ręce kolejnych właścicieli, ale nikt nie zostawał tam na długo. Jeden z nich próbował prowadzić tu sklep. Na początku wszystko wydawało się normalne. Jednak z czasem w domu zaczęło robić się coraz dziwniej, aż do tego stopnia, że musiał zmienić lokalizację swojej działalności. Od tamtej pory dom pozostaje pusty, ale nie do końca martwy. Z biegiem lat pojawiały się kolejne relacje. Najczęściej powtarza się jedno: dźwięki z piwnicy, odgłosy przypominające pracę pieca albo przesypywanie opału. Mówi się też o grupie młodych ludzi, którzy weszli tu po zmroku i usłyszeli głos niewiadomego pochodzenia. Głos, który nakazał im opuścić budynek. Długo się nad tymi słowami nie zastanawiali. Wiele osób, które odwiedziło to miejsce, mówi o tym samym. Uczuciu bycia obserwowanym, nagłych zmianach atmosfery, niewytłumaczalnym niepokoju, jakby sam dom nie chciał tam nikogo. Oczywiście wiele można wyjaśnić. Stare budynki pracują, dźwięki się niosą. Wyobraźnia dopowiada resztę. Czy to jednak na pewno tłumaczy wszystkie te legendy? Tej nocy postanowiliśmy to sprawdzić. Jedno jest pewne. Dom nas zaskoczył, ale nie tak, jakbyśmy mogli tego oczekiwać. Jesteśmy dzisiaj w Alverni. Byliśmy już tutaj za dnia i nie ukrywam, że budynek sam w sobie robi wrażenie ze względu na dźwięki, jakie tutaj słychać praktycznie przez cały czas, nie? Tak. Budynek mocno pracuje. Słyszeliśmy i widzieliśmy to za dnia. Ja też tutaj przejazdem będąc wpadłem nagrać szybkiego szorcika tydzień temu. Mniej więcej w ogóle zrobić taki rekonesans. Na parterze, znaczy wszędzie, ale głównie na parterze, w oknach są żaluzje, które pod wpływem wiatru mocno pracują, mocno się tam odbijają od tych okien i tak dalej. Jak się tutaj wchodzi do tego budynku, to jest wrażenie bardzo namacalne, że ktoś tutaj chodzi, ktoś tutaj jest. No i teraz pytanie, czy jakby legendy o tych nawiedzeniach się wzięły z tego, że ten budynek tak pracuje, że tutaj takie odgłosy występują, czy jednak jest w tym coś więcej, nie?
No, jeden na pewno z głównych punktów naszych będzie dzisiaj ślepa sesja w tym pomieszczeniu z piecem. No bo tam po prostu dużo ekip słyszało jakieś dziwne dźwięki, też okoliczni mieszkańcy słyszeli, jak na przykład ktoś dorzuca węgiel do tego pieca, czy coś tam ogólnie robi. Więc no, sprawdzimy, czy to faktycznie, nie wiem, nie były te żaluzje albo jakieś inne rzeczy, nie? Które tu mogły wydawać te dźwięki. Dokładnie. Powiedzmy, że ten pies takim triggerem, właśnie wykorzystamy jakby te legendy do tego, żeby spróbować tutaj coś zaktywizować. No. Poza dźwiękami ze środka musimy też brać pod uwagę to, że jesteśmy przy dosyć ruchliwej ulicy, a dodatkowo jeszcze nad naszymi głowami latają co jakiś czas samoloty, więc No właśnie. z tym nasłuchiwaniem może być różnie, no ale będziemy się starać jednak wyłapywać te takie inne rzeczy. Tak. Byliśmy tu wcześniej też właśnie dlatego, żeby poznać te dźwięki tego domu, więc mamy nadzieję, że jak usłyszymy, że żaluzja stuka w okno, no to będziemy w stanie stwierdzić, że to żaluzja stuknęła w okno. Zresztą też cię chyba ulokujemy głównie na parterze, tam gdzie jest, poza jakby piecem, ale tam zrobimy też na pewno sesję na parterze, żebyśmy byli jak najbliżej źródła tych dźwięków właśnie, żebyśmy mieli nad tym taką trochę większą kontrolę. Bo jak pójdziemy na górę, a coś się będzie działo na dole, no to nie będziemy wiedzieli, o co chodzi, nie? No to co, nie przedłużając, podążajcie z nami. Szlakiem. Tajemnic. Pyk. Patrz co się dzieje. O, Szalone. Patrz jak... i zniknęło. Co chcesz pokazać? No, chcę pokazać, bo nie włączyliśmy jeszcze trybu samolotowego. No i takie są efekty, nie? Nic nie robimy, po prostu telefony są włączone, nikt nie dzwoni, nikt nie pisze. I patrzcie, w tym momencie wyłączyłem i jest cisza. Zero. No, więc jak ktoś by chciał sobie wywołać takie skoki, to jakoś bardzo się nie trzeba starać z tym, nie? Ale wchodzimy, tryb samolotowy, jak zawsze. No dobra. No to obchodzik. To lecimy. Na razie zrobimy sesję na górze, na parterze. Teraz jesteśmy w piwnicy. O. Ale pomyśleliśmy, że zostawimy tutaj przy tym piecu EVP i zobaczymy, czy coś się nagra pod naszą nieobecność. Więc niech se już leci. Sesja EVP. Godzina 21:18. Dobra. Pyk. Zostawiam tutaj termowizję właśnie. Termowizja skierowana na piec i
Na piecu jest położony EVP cały czas. I idziemy na parterze zrobić sesję z Fluxem między innymi. No jesteśmy w pomieszczeniu, w którym żaluzja najbardziej hałasuje. Jak trochę przymkniemy to okno, to może będzie luźniej, ale ono i tak się zaraz otworzy. No, No, ale może tutaj zaczniemy, tu zrobimy sesję. Tym bardziej, że tu nie jesteśmy od strony tam okien, nie? Tylko, że tu jest ten przeciąg, więc jak położymy tu Fluxa, to będzie nam łapał długie sygnały. A to wbrew pozorom nie są mocniejsze sygnały, tylko to jest przeciąg. tak. Tylko tak, jak tak myślę, to chyba nie ma takiego miejsca, gdzie nie ma otwartego. No, zawsze będzie to łapał. No. No dobra, no to zróbmy po prostu sesję tutaj. Pierwszą. Dobra. No to rozkładamy sprzęty i zobaczymy, czy uda nam się nawiązać jakiś kontakt. Tak, w ogóle to się teraz jakby w miarę uspokoiły te odgłosy akurat. W ciągu dnia mam wrażenie, nie wiem, czy bardziej wiało, czy co, ale było takie bardziej namacalne, że cały czas coś tutaj. Może. A teraz jest tak, no słychać stuka, ale to jest takie, nie jakieś takie non-stop, nie? No. No dobra. To nie za mocno. Dobra. Na zielonym go damy. Okej. Czyli co? Gasimy światło? No to No, co, to ready? po ciągu. Ready. Nie jest tak ciemno, bo nam tu mamy ten, z ulicy światło przecież. No. Stąd, nie? Mega No. mocno świeci. No to bez sensu jak na nasze standardy. No, bez sensu. No trudno, no No jest trudno, nic nie budynek w poradzimy. takim miejscu, że... No tak, wiadomo. Czy jest tutaj ktoś z nami? Uderz w coś, stuknij, spróbuj coś powiedzieć. Tylko nie stukaj żaluzjami, bo to nic nie da. No to nie będziemy wiedzieć, że to ty. Nie mamy złych zamiarów. Chcemy tylko sprawdzić, czy ktoś tu jest. Jeżeli tak, to czy nie potrzebuje pomocy. Cały czas te żaluzje. Ale skąd to słyszycie? Bo ja to stąd to słyszę. Nie wiesz co, te żaluzje To się tak roznosi piszczą po z tamtego, prostu. z tamtego Też mi się pokoju. wydaje, że Tak? stamtąd Okej. one tam, Tak, no. to tamte, no na pewno. Słyszeliśmy smutną historię o tym miejscu. Bardzo ubolewamy nad tym, co tu się stało. Ale jeżeli tu jesteś wciąż z jakiegoś powodu, a nie chcesz tu być, to spróbuj się z nami skontaktować, a być może będziemy w stanie ci pomóc, albo spróbujemy przynajmniej ci pomóc. Ten dom jest dość głośny, więc jak zrobisz hałas ty, to możemy o tym nie wiedzieć. Ale możesz podejść nawet teraz do pieca i coś z nim zrobić, zapalić w nim, albo poruszyć drzwiczkami. Możesz też przyjść do nas, bo tutaj w przejściu mamy takie urządzenie, które nie zrobi ci krzywdy.
Ale jak podejdziesz do niego z jednej strony, zacznie pikać i zapali się na zielono, z drugiej strony zacznie pikać i zapali się na czerwono. Może mu się umówić, że zielony będzie oznaczał tak, czerwony nie. Spróbuj się z nami skontaktować. Daj znać, czy tutaj jesteś. Możesz mnie dotknąć. Albo spróbuj wydać taki dźwięk. 2 razy. O, właśnie. To ja, kurtka. Jakbym piknięcie Fluxa słyszał, tylko 2 pokoje dalej. Nie wiem, nie słyszałem. O, To może w dalszym ciągu ta żaluzja, Tak. nie? Jakby krok, ale to takim... No, Ale to też okna uderzają u siebie. ciężko tutaj. Może tak być. Tam na górze są te rolety, te takie. Te pionowe takie, No, no. tak. One tak zwiewają, trzepoczą jak skrzydło właśnie. Poza tym abstrahując od żaluzji, okna też jedno od drugie się tutaj odbija. Kościół. Nie, to dalej to żaluzja, już trochę brzmiała jak szkło akurat. No, jak coś właśnie takiego, jakieś narzędzia albo coś takiego. Ale tam jest szkło na podłodze. Jest szkło, ale Jest. wydaje mi się, że to ta żaluzja znowu. Ciężko to Musimy interpretować tam bardzo. podejść. Nie wiem, czy ja tam podejdę, czy chcecie. Dobra, ja podejdę. Tego, macie kamerkę. Weź se to pana jest, jajo nie? albo coś. Może żaluzja o szkło. Ale szkło jest na podłodze rozsypane. Ja tam Tam jest podejdę. dużo tego szkła. Zobaczę. To ja? O, tak, Filip. To ta żaluzja tutaj. Tak? Okej. No tu jest taka wichura wyjątkowa teraz się zrobiła, jak zaczęliśmy No. w ogóle nagrywać, nie? To ta żaluzja właśnie wydaje tutaj takie dźwięki. Jeżeli tu jesteś, daj nam znać, zamanifestuj się, pokaż się. Jeżeli trzeba ci pomóc, to spróbujemy ci pomóc. Niedługo stąd wyjdziemy i już nie będziesz mógł się z nami skontaktować. Jeżeli nie chcesz, żebyśmy tu byli, to też możesz nam się pokazać. Możesz nas przestraszyć. Powiedzieć nam w wygodny dla siebie sposób, że nie chcesz naszej obecności tutaj. Tak samo, możesz mnie dotknąć, możesz podejść do urządzenia na podłodze, możesz czasnąć drzwiami, możesz zapalić w piecu, możesz uderzyć w ścianę. Możesz coś powiedzieć, na przykład w piwnicy koło pieca. To ja?
jakby przytrzymała na chwilę tą żaluzję. No nie wiem, może A, spróbować. to już tu jest szyba. Tylko tu jest, wiesz, 10 No, żaluzji, nie? nie, ciężko. No to najbardziej hałasuje, ale nie da się tego, bo tu jest, musiałabym przez szybę wystawić rękę. No, nie ma sensu. Jeszcze się skaleczy. Wiemy, że ona tu jest. Przejdę się posłuchać na górę może, co? No, spoko, spoko. O k***a, to ja. To drama. Teraz jakieś odczucia przy sesji? Coś wam... Nie. Powiem wam, że rzadko mi się zdarza aż taka neutralność, taki spokój po prostu. Nic kompletnie. Jesteś tutaj? Jestem tu sam, na górze. Może będziesz chciał nawiązać ze mną kontakt. Stuknij w coś. W ścianę. To pewnie wyda inny dźwięk niż okno. Czy rolety. Może spróbuj mnie dotknąć. No ale dobra, bo tutaj według tych historii, że... To jakbym głos usłyszał? Kobiety? Serio? No. No to wiesz, może być z ulicy, ale... Ja nie słyszałam. No z ulicy to ktoś by musiał krzyczeć. No tak ogólnie nie słychać tu ludzi. Ale co chciałem powiedzieć, z historii wynika, że dziwne rzeczy tu się zaczęły dziać jeszcze zanim ten budynek był opuszczony. No bo jak tutaj ze sklepu ktoś przypuszczalnie, może nie uciekał, no ale wyprowadzał się w jakimś takim przyspieszonym trybie. No, znaczy, że tu funkcjonował ten sklep, więc to był normalny dom, więc nie można powiedzieć na 100%, że to wszystkie te hałasy, te żaluzje, to okna i tak dalej są powodem, że powstania tych historii. No chyba, że właśnie ktoś tutaj spędzał jakieś noc, badania, urbexy, coś tam. To się zaczęło dziać, co się teraz dzieje. No, I ktoś dopowiedział tą historię o tym sklepie mogło tak być. i poszło, nie? Zobaczcie, to okno. Albo to obok tutaj. One tak hałasują akurat w tym pomieszczeniu. Tak, to zdecydowanie to okno skrzypi, jakby ktoś chodził po podłodze. Ono jest otwarte i jakby rusza się trochę. Podejdź do mnie. Spróbuj może usiąść na tym krześle. Może nim porusz. Przewróć je. No ile masz tyle siły?
A chociaż z drugiej strony no, sklep był na dole, nie? A Tak, nie tutaj, tak, więc no. może tylko na dole coś tam ten. Piec też jest No w na sumie nie dole. znamy jakiejś takiej bardzo dokładnej historii. Nie, nie, Wiemy, nie że, ma był, nic że był ten dostępnego, no. pracownik tego krematorium. Nie wiem, czy on tu mieszkał sam. Nie ma informacji w Tym, ogóle, no. no bo to jest, moim zdaniem, to jest za duży dom, żeby tu on mieszkał sam. Mi się wydaje, że tutaj jakby każde piętro to jest łazienka, to jest przedzielone takimi schodami jak w Ale bloku. to też słuszna uwaga, no. Więc nie wiem, ja bym podejrzewała, że tu mieszkała więcej niż jedna osoba na raz. Więc nie wiem, możliwe, że on mieszkał na przykład na dole, po prostu do góry się nie zapuszczał i to jakoś tak no ciężko. No. Też fakt, no. No, Są 2 mieszkania ewidentnie. Wiem, że mogła być jakaś rodzina, się no wyprowadzili, znaczy wiadomo, różnie wiadomo, bywa, nie? Ale... wiadomo. A mogło być też tak, że to w ogóle nie ma żadnego związku z człowiekiem, z prosektorium czy tam krematorium, Tak, tylko tak. po prostu lokalna legenda. Nie wiem. Słyszałem trochę inny dźwięk, ale wszystkie te dźwięki są bardzo mylące. Spróbuj poruszyć tym krzesłem. Wiem, że to może być dla ciebie ciężkie, ale jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz opuścić to miejsce, to zrób coś, daj nam znak, żebyśmy o tym wiedzieli. No ale dobra, no jeżeli tu jesteś, albo idź do Filipa, może nas tu za dużo jest. Filip jest na górze, piec jest na dole. Okropny jest ten dom. Każdy dźwięk brzmi jak jakiś krok, jakby ktoś otwierał drzwi. Jest po prostu creepy, ale dodatkowo jest ciężki do tego, żeby jakkolwiek nawiązać kontakt. Bo nie wiesz, czy rzeczywiście ktoś da ci jakąś odpowiedź, czy to po prostu dom sobie pracuje. Ale totalnie, no mam wrażenie, jakby tu co chwila coś się działo. Tak jakby tutaj coś po podłodze szurało. To raczej nie krzesło. Krzesło nie widzę, żeby się ruszało. Już nie mówiąc o roletach, które znajdują się w pokoju obok. Jeszcze dodatkowo jestem tu po ciemku, nie używam latarki, co prawda. Wszystkie lampy dookoła budynku sprawiają, że jest tu dosyć jasno, więc coś widzę, ale no jest to strasznie creepy. Idę na dół. Jeśli tu jesteś, spróbuj przewrócić krzesło w tamtym pokoju. Nie wiem, nie, normalnie to coś czuję w takich miejscach. Ja- Jakiś niepokój, jakiś ten, nic. Szczególnie, że kompletnie. stoimy po ciemku No, jeszcze i kaszel. Wieje mi po tym. Kaptur założę. wieje, nie? Jeszcze stoimy w takim przeciągu w sumie większym.
tym domu nie ma miejsca bez przeciągu. A Flux nie reaguje jakoś bardzo na przeciąg. No. O, idzie Filip. No i co? Tam na górze jest jeszcze gorzej niż tutaj. Ale pod jakim względem? Tam w tym, nie dość, że wiesz, te rolety trzepoczą, nie? To w tym pomieszczeniu, jakby nad tym, jedno okno nie dość, że się rusza, to jeszcze jest na nim ta, wiesz, żaluzja. No. To dodatkowo obok jedno tak skrzypi, jakby ktoś albo otwierał drzwi cały czas, albo chodził po takiej starej podłodze, nie? Aha, Totalnie ciężko jest tam cokolwiek zweryfikować, czy wiesz, czy jest jakaś odpowiedź, czy cokolwiek. Już mówiłem właśnie wcześniej tutaj do pana Jaja, No. że po prostu ten dom jest mega creepy, jak się w ogóle siedzi samemu po ciemku tam, to te dźwięki są przerażające, a dodatkowo jest mega trudny, żeby cokolwiek w nim znaleźć. A wydawało mi się właśnie, że na dole jest więcej tych hałasów, chyba że się jakoś wiatry przeniosły, tak. Znaczy wiesz co, ja będąc na górze nie słyszałem, bo wy gadaliście pewnie Tak, coś, no, nie? normalnie, Nie no. słyszałem was za bardzo, ja też, a wy mnie słyszeliście? Nie, kompletnie. Bo ja też gadałem na górze. Co ty, to kompletnie. No, czyli to się aż tak nie rozchodzi w takim razie. A tam te dźwięki słychać non-stop. Bo tutaj rzeczywiście słychać tylko tą żaluzję i tą, co tutaj takie dźwięki wydaje, ale jak pójdziesz na górę, to tam, dopiero się dzieją rzeczy. Wiesz co, się tam przejdę na 2 minutki chyba. Posłuchaj sobie. Samemu chcesz? No, 2 minutki dosłownie. Wy sobie może dokończcie. Znaczy, tu się też nic nie dzieje kompletnie. Nie ale dzieje się. Nic. No dobra, to idź sobie Ale tak zobacz. tylko wiesz, badawczo sobie No, rzucę okiem. No dom strasznie hałasuje. A tutaj najbardziej podobno? Czekajcie, bo ja nic nie widzę. Po pierwsze, te rolety. Delikatne takie, wiadomo, uderzenia. Sam ten widok jest dziwny. Jak byłem mały, to miałem serię koszmarów, snów. Dziwnych, do dzisiaj nie wiem co to było, ale przeważnie się zaczynało od tego, że jak właśnie firanka szła tak pod sufit, jakby podwiewana od dołu, to przychodził do mnie jakiś byt. Przez lata, dopóki do szkoły nie poszedłem. A mi się to teraz przypomniało. Dobra, to mamy jedno źródło hałasu. Przypominam, że ja tu nic nie widzę, mam tylko światło z ulicy. To okno chyba świruje. Nie, to. Wszystkie. Nie, totalnie. Tutaj cały czas coś pracuje. Dobra, no wracam na dół, no już wiem o co Filipowi chodziło. Czuć przedciąg w ogóle tak. No tak, no wybite szyby, okna pootwierane, żaluzje. Nie ma opcji, że to nie będzie pracować. Ale no jest to creepy, jest. Ale czy paranormalne? No nie wiem, nie wydaje mi się. No generalnie na razie tu się kompletnie nic nie dzieje, poza tym, że dom po prostu hałasuje. Mega hałasuje. Chyba nigdy nie byliśmy w obiekcie, który tyle dźwięków jednocześnie by z siebie wydawał. Ale z takich rzeczy, które można by podejrzewać jakieś paranormalne, no nic, zero, nul kompletnie. nie, jakby zero też jakichś takich odczuć, ani nic. No, Ciebie tam Ja to nie jest wiem, ja coś, bym te schody chciała sprawdzić.
jeszcze. No bo to jest taki No, punkt i... no dla mnie przynajmniej. No, No ale tak poza tym to ja też... przeniesiemy się zaraz na dół, żeby zrobić ślepą sesję przy tym piecu. Możemy tam Fluxa na tych schodach Dobra. położyć. No, zobaczymy, czy coś się będzie działo. Bo schody są zawsze takim kanałem komunikacyjnym, więc... się zastanawiam nad nasłuchem z słuchawkami tutaj, tylko no to będziemy... Nie wiem, czy będzie to ma ciężkie. sens. Wiecie co, no rozdzieliliśmy się jakby w pewnym momencie, to co widzieliście pewnie, że ja poszedłem na górę, Daniel też później sprawdził, no i tam sytuacja jest bardzo podobna do tej z tego piętra. Rzeczywiście teraz nie słyszymy nic na górze ze względu na to, że jednak ten dźwięk się tak nie rozchodzi, nie? Ja tam gadałem na górze i mnie nie słyszeliście. Tak, ja też to- byłem na górze, wyście tu normalnie gadali, kompletnie was nie słyszałem, więc No. to się nie roznosi po domu, ale wszędzie po prostu jest... bije Hałas. coś, czeszczy, Tak. strzela, no. Samochody, Tak, muzyka, ludzie no. i tak dalej. Dobra, to co, to tu się pakujemy i przeniesiemy się Przenosimy się na dół po do prostu. pieca, no. Tam cały czas jest ta termowizja, mam nadzieję, włączona, że się nie wyłączyła i EVP, więc może tam jeszcze na montażu wyjdzie coś ewentualnie, ale dobra. Ciężko będzie tego EVP słuchać, bez kitu, godzina, nie wiadomo, będziemy szukać chyba głosów czy coś, odgłosów pieca, bo stuknięcia to będą non-stop przecież, nie? No pewnie tak. Dobra, podzielimy się na 15 minut, każdy posłuchaj. Tak. Dobra, Dobra, to pakujemy. pakujemy sprzęciki Lecimy. i lecimy na sam dół. Dobra. Flux się nagrywa. Bo tak jakoś było. Dobra, Flux się już nie nagrywa. Nie wyjdziemy nigdy. Dobra, zostawiam to na razie. No, zeszliśmy do piwnicy. Układ jest taki, że Filip będzie odbiornikiem czy nadajnikiem? Tym, co słucha. Odbiornikiem. Filip będzie słuchającym. Tak. Już jest tu przygotowany ze Spiritboxem i z zapaską. No i mamy IMF-y na piecu położone i Fluxa przy schodach, no bo chcemy jeszcze jakby zweryfikować kwestię tych schodów. Ty, Agnieszka, tam czujesz jakby największy niepokój Tak, z tym no. związany. No i cały czas od samego początku jest to EVP tutaj położone, więc tego nie zmieniamy. Piec. To ciekawe. Piec Serio? teraz usłyszałeś w Tak, tym piec. momencie. Mam na tylko jedną słuchawkę, ale było tak wyraźnie, że słyszałem piec. Po prostu. No dobra. Spodziewałam się tego tak No szybko dobra, jeszcze dobra. i... No. Może tym akcentem byśmy zaczęli. Chyba, No, że Tak, coś jeszcze tak, masz. tak, no, tak, zacznijmy. dobra, Dobra, zaczynamy. to ja za ten. Ej, znowu. Piec? Piec, no. Czy ktoś, jesteś tu z nami w tym pomieszczeniu z piecem? Są jakieś głosy tylko takie ciche, ciężko zrozumieć. Czy jakaś historia z tym piecem tu jest związana? Czy ktoś jest w tym domu? Syf? No tak, miejsce jest opuszczone trochę, tu jest bałagan. No czy ktoś jest w tym domu? Albo w tej piwnicy? Albo ilu was tu jest? Możesz podać liczbę? Powiedz, co widzisz w tym pomieszczeniu? O, Gdzie ten syf? Tutaj? U góry?
Są jakieś głosy, ale ich nie rozumiem. Spróbuję sobie zmienić szybkość. Proszę cię, jeśli tu jesteś, podejdź do tego pieca. Spróbuj z nim coś zrobić, może trzeba dorzucić do niego. Zobaczmy. To ja. To cały czas ja, dobra. Może trzeba popiół wygarnąć. Jesteś w stanie to zrobić? Możesz tak zrobić? Nie wiem, czy to wypukaliście. Tak. W każdym razie po tym jak pukaliście było takie a później strasznie stłumione, ale brzmiało jak wskazać mężczyzna. Chciałem ci wskazać właśnie, co możesz zrobić, żeby nam się tu pokazać, zamanifestować. Więc jeśli możesz, jeśli chcesz z nami porozmawiać, to spróbuj podejść właśnie do tego pieca. Możesz zrobić dokładnie to, co ja teraz z tymi drzwiczkami. Chyba, że chcesz, żebyśmy to my ci coś wskazali. Albo w ten sposób. Przebija się co jakiś czas to był taki wyraźny głos męski, ale przebija się też jakaś albo dziecko, albo kobieta, tylko też to jest taki, nie wiem, niezrozumiałe dźwięki strasznie. Dziecko albo kobieta. Kto tutaj jest w tym domu? Może chcesz nam podać swoje imię? Albo imiona osób, które się tutaj znajdują. Coś tu jakby ta żaluzja, tylko tego tu nie było wcześniej. No, No ale no. też słyszałam. Mówi się, że ludzie uciekali z tego domu. Dlaczego stąd uciekali? Ja nie widzę, żeby w tym domu straszyło. Coś słychać, ale jest strasznie cicho w porównaniu do szumu i ciężko to zrozumieć. Mój, kobieta, wyraźne. Twój dom? Powiedz, co jest twoje. Co jest twojego w tym domu? Znowu takie powtórzone mój, tylko bardziej stłumione. Ciekawe. Ale powiedz, co jest twojego. Nie będziemy ci tego zabierać. Proszę, jeśli tu jesteś, to podejdź do tego pieca albo do nas. Jesteśmy w kotłowni. W miejscu, w którym się najwięcej dzieje. Znowu słychać dźwięki jakby dziecka, ale niezrozumiałe. Tylko to już takie starsze dziecko bardziej. Wiek szkolny. Jest tu z nami dziecko? Ogólnie tych głosów jest dosyć dużo, tylko one są takie strasznie w tle, więc ciężko je zrozumieć. Ile jest tutaj osób? Możesz podać liczbę? Tam słyszę cały czas, ale to chyba są Mój? te żaluzje. To był taki dziwny, zniekształcony głos męski. Co jest twoje albo kto może? Co jest twoje? No powiedz, co jest twoje. No nie będziemy ci tego ruszać. Mój, cały czas 3 razy padło. No. Po co? Po co tu jesteśmy? Chcemy się zapytać, czy tu jesteś. Chcemy się zapytać, czy komuś to trzeba pomóc. Chyba, że o coś innego ci chodziło. Nie ja, bardzo wyraźny jakiś głos mężczyzny. Ja nie wiem, jak się odnieść do tego, Ja też że... nie wiem. No, Może czegoś nie zrobiłeś? no. Zjawa? No, jest tu z nami zjawa. Widzisz jakąś zjawę? A może ty nią jesteś? Coś tam stukło.
my. Dużo jest takich mój, my, ja. A na jakieś AM takie, to nie? tak jest, no. To są takie półsłowa czasami. Też łatwo, wiesz, jakby podciągnąć takie sylabę pod No w jakieś... sumie tak, faktycznie. No... Mam propozycję. No. No. Zmieńmy się. Niech ktoś za mnie wejdzie. Bo tych głosów jest dużo, Aha, ale ja ich nie rozumiem. No to idź, nie? no dobra. Tu macie to. Dobra. Trzymaj. Generalnie tak w skrócie wam powiem, co tam słychać, zanim zaczniemy sobie No. dalej po zmianie. Mam wrażenie, że jest bardzo dużo różnych głosów. Czasem przebije się coś mega wyraźnie, ale większość jest niezrozumiała. Ale między tym słychać coś w rodzaju takiego stłumionego krzyku. Nie wiem, czy usłyszysz to samo i czy to tak samo zinterpretujesz, ale no zobacz sobie, no tak mam propozycję, żeby się zmienić, bo... No dobra, no jest to w sumie ciężko, nie? dobry pomysł. Tylko wiesz co, weź może pana jaja gdzieś indziej, bo nie wiem, chyba większości to nie łapał jednak. A to stukanie, to ja stukałem, otwierałem te A ktoś z drzwiczki. was skaszlał? Ja. Okej. Czy co? Czy ktoś z was skaszlał? Skakał? Kaszlał. A, możliwe, ja nawet nie wiem. No to jak tak, to okej. Okej, dobra. Rosyjski. Jestem na jakiejś rosyjskiej stacji. Jestem na jakiejś, znaczy nie skanuję, tylko No. włączyłem. I no ewidentnie jestem na rosyjskiej stacji. O, Więc możemy też łapać fragmenty z... No po prostu niepolskie, nie? Dobra. Już ready wszystko, nie? tak, możemy lecieć, Tak. no. Możesz mnie trochę go wprowadzić, o czym rozmawialiście, bo tak was nie słyszałem, Znaczy więc... szczerze to ciężko. No kilka razy to mój padło, No, ale nie było żadnych jakichś takich konkretnych w sumie odpowiedzi czy coś. okej. No ciężko raczej. Czy jest tu z nami ktoś, kto mieszkał w tym budynku? Są jakieś głosy, ale takie urywki dosłownie. No, to samo słyszałem. Może jest tutaj więcej osób? Możesz dać nam jakiś znak, jeśli tutaj jesteś? Stuknij w coś, dotknij mnie, albo spróbuj coś powiedzieć. Cały czas są jakieś mikro takie urywki. No nie mówię, no czekam na coś wyraźnego, nie? No, dokładnie, to samo miałem. Ja? I znowu ja, nie? No ja, mój, my. Hmm. Wcześniej było zjawa jeszcze, nie? Było. tak, I tak. to akurat było, było dosyć wyraźne. I to był... Halo, wyraźne halo kobieta. O. Jest tutaj z nami kobieta. Wcześniej, kiedy używałem tego urządzenia, również cię słyszałem. Wygrywam. Mężczyzna. Co wygrywasz? Kobieto, czy ktoś nie pozwala ci się odezwać? Ktoś cię tutaj więzi? Coś było, głos mężczyzny, ale nie wiem. Ten mężczyzna, który się do nas odzywa? A ty, mężczyzno, może ty będziesz bardziej rozmowny, skoro twierdzisz, że wygrywasz? Coś po rosyjsku było. No to akurat radio mogło wlecieć. Atak, natak. Ale radiowe takie. Nie możesz nas atakować, jeśli to byłeś ty, ale możesz nas dotknąć. Coś było mężczyzna, ale nie zrozumiałem co. Jakby złość? Też tak Właśnie, usłyszasz mniej więcej, nie? no. Jesteś zły? Jesteś zły na tą kobietę, która się tam przebija gdzieś? Dziwne, bo czasem są całe słowa, ale czy takie dłuższe z kilka sylab, ale nie wiem co. Może nie po polsku. A czy jest tu jeszcze z nami ta kobieta, która wcześniej się odzywała? Spróbuj powiedzieć coś jeszcze raz. Kobieta była, nie wiem co powiedziała, ale takim dziwniejszym głosem jakby
bliżej nas, dalej od szumu. Takie dziwne to było. Kobieto, czy grozi ci tu jakieś niebezpieczeństwo? Czy potrzebujesz pomocy? Ale nic konkretnego, nie ma nic takiego namacalnego. Okej. Coś puknęło. Tak, no. No kurde, tu jest właśnie ten... Ale tak inaczej niż wcześniej, nie? Mhm. Czy może ktoś ci zabrania mówić? Przed chwilą słyszeliśmy jakieś stuknięcie, czy to był ktoś z was? O, to było dziwne, jakiś taki No też. jakby oddech taki, takie a takie głośne, wybiło się to. Właśnie No. zdarzają się takie, co się wybijają. One są właśnie też mega dziwne. Tak, tylko właśnie wybijają się spośród tego dwa głosy. Jest taki basowy głos mężczyzny. Jest ta kobieta, która próbuje coś powiedzieć, ale No. jest jej ciężko, nie? Teraz może mężczyzna, może ty chcesz coś powiedzieć. Mam wrażenie, że na początku było więcej tych głosów, nawet takich w tle. O, teraz coś było, ale ogólnie jest mało teraz. Jest tu jeszcze ktoś z nami? Daj nam znak, jeśli chcesz, żebyśmy stąd odeszli. Najważniejszy, dość wyraźne w porównaniu do innych. Kto jest najważniejszy, ty? I dlaczego? Masz duże mniemanie o sobie chyba, co? Skoro wygrywasz, jesteś najważniejszy, to może pokaż się, stuknij w coś. Pokaż nam swoją obecność. Mam wrażenie, że już słyszałem słowo Bóg, ale tak jakby tam jeszcze było coś przed tym, więc to może być coś innego. A Bóg jest najważniejszy? Czy to ty się uważasz za Boga może? O, właśnie. Kurde, coś było, ale nie wiem. Uważasz, że jesteś lepszy od nas? Jesteś człowiekiem albo byłeś? No dalej, porozmawiaj z nami, skoro jesteś taki ważny. Się schizła, to jak się patrzy tego Daniela cały czas. No, Bo tak wie, że się odruchowo patrzy w oczy komuś, nie? Jak się... on jeszcze się przybliżył do nas w ogóle. Ja mu się patrzę w te oczy cały czas, a to nawet nie jest... To się robi creepy, jak się tak dłużej niż minutę patrzy. Chyba sobie stąd pójdziemy, co? Nie chcesz nas tutaj? Jakieś śpiewanie, przebitki takie. Daj nam jeden ostateczny znak, żebyśmy stąd poszli. Chyba nic z tego nie będzie. No, Kończymy? no chyba tak. O, No, o rosyjski. więc te oczy ściągnąłeś straszne. Co? Straszne oczy ściągnąłeś. O, możliwe. Sekunda. O. Dobra. Dobra. Oddaję. To co, cię podczas tej ślepej coś się wydarzyło? No ten piec chyba najbardziej taki Na charakterystyczny. początku, nie? Mhm. No a Potem potem, no jak ja- to nie wiem w sumie. Jak ja miałem tę opaskę, to coś tu się działo. Wiesz co, ciężko powiedzieć. Jakby ja podejrzewam, że miałeś to samo co ja, czyli było dużo tych głosów, ale one były niezrozumiałe. Tak. Wybijały się dwa głosy. To nie wiem, czy się zgodzisz ze mną też. Coś się wybijało. Nie wiem, ciężko stwierdzić, czy W to sensie- dwa te same, czy... Nie, był mężczyzna jakiś i kobieta. To tak jakby... Tak, to by się zgadzało. To miałem to samo właśnie
Jakby ciężko w ogóle stwierdzić, czy był jakiś sens w tym, bo jakby nie było odpowiedzi na nasze pytania, ale no nie wiem, dziwne to było. Wiesz, z jednej strony możesz wysnuć taką teorię, że ta kobieta była tu, nie wiem, więziona, ten mężczyzna, on też w ogóle, nie wiem, mówił jakieś dziwne rzeczy, że on jest najlepszy, że on wygrywa, że było coś coś takiego, coś no. z Bogiem, nie? Że, no nie wiem, było to dziwne, a ta kobieta taka była właśnie taka przygaszona. Aha, wiem, o co ci chodzi, no. No, Tylko wiecie, no bo to już jest... ale to już jest snucie teorii po prostu, Dobudowywanie nie? historii. Znaczy, z tym No. Bogiem to było połączone z jakimś innym słowem, to w ogóle mogło być coś innego. Dużo było słów, jakby się przebijały, jakieś takie sylaby, jakieś takie półsłowa, jakieś ale nie byłem w stanie tego powtórzyć, nie? Jakby No to tak. się wybijało, wiem, że to tam było, no ale nie chciałem właśnie naciągać i mówić, że albo wydaje mi się, że to jest takie czy inne słowo, nie? Natomiast nie było na pewno nic takiego namacalnego, jakiegoś... Tam jedno było taki dziwny, jakiś oddech, jakiś taki ten, ale... Ja też miałem właśnie parę było takich słów, które były w porównaniu do tego wszystkiego innego były bardzo wyraźne, nie? No Ale- to coś takiego by się, ale to wciąż nie było nic, co by mnie jakby przekonało do tego, że to było coś jakieś paranormalne, coś jakaś aktywność i tak dalej. Więc no cóż, no czasem i tak się zdarza, że ciężko z tego jakiś... Nie ma co na siłę budować sensu i historii z tego, no po to robimy, żeby to sprawdzić, nie? No, to No raz jest... na pewno było, że ty się zapytałeś o kobietę, żeby coś powiedziała, no i ty powiedziałeś, że coś mówi teraz kobieta. No Tak. ale to... się zawsze może wydarzyć. No może może się się tak zdarzyć. wydarzyć, więc w sumie... No dobra, no to ślepa sesja, no to była jaka była. Taka mała owocna w sumie. No. Ten piec na początku był No. ciekawy, Tak, tak. ale no... Zaczęło się grubo, a skończyło się... A sam dom, no powiem otwarcie, że kompletnie nic tu się nie wydarzyło. Kompletnie żadnych odczuć nie mam ja, nie wiem, chyba też z tego, co tam gadaliśmy wcześniej. Nie. Kompletnie, totalny chill out, w ogóle czuję się tu wyluzowany, spokojny i tak dalej, co się nie zdarza wręcz aż tak. Byłbym skłonny stwierdzić, że te historie wzięły się stąd właśnie, że ten dom hałasuje, pracuje i nie wiem, ktoś tu był, ktoś tutaj coś komuś powiedział, sąsiadom i powstała jakaś miejska legenda, że ten dom jest nawiedzony. Ale są te doniesienia o tym, że jeszcze jak ten dom funkcjonował jako normalny budynek, no to już wtedy się działy, że z tym sklepem i tak dalej. Ten człowiek, który prowadził ten sklep, zamknął ten sklep właśnie z powodu aktywności. No ale z kolei, czy to też nie jest legenda czy to później dorobiona? nie powstało, nie? No właśnie. Niż to tak naprawdę... Czy to nie jest legenda dorobiona już po tym, jak ten dom zaczął pracować, hałasować i straszyć ludzi? Główną taką rzeczą, która tutaj pojawia się gdzieś w doniesieniach od ekip czy od lokalsów jest to, że słychać jakby właśnie dokładanie węgla do tego pieca czy coś. Tylko ja mam wrażenie, że jak my tutaj byliśmy, to nieraz podobny dźwięk do właśnie jakby używania szmaty czy coś, nie, był gdzieś właśnie od jakiegoś okna. I może rzeczywiście te wszystkie okna po prostu to robią i tyle. Może tak, a że ten piec tu jest, nie codziennie się widzi na urbexach taki piec, właściwie to chyba pierwszy raz widzę coś takiego, no to ktoś automatycznie dorobił, nie wiem, przechodził obok, No miałoby mógł to to sens. usłyszeć, wiedział, że tu jest piec i ktoś dokłada do pieca. No nie? też aluzje faktycznie robią takie niespodziewane w sumie No są dźwięki, creepy, takie, tak. że metalowe się tak trze, no to tak samo jak otwieranie takiego metalowego pieca. I no, a jeszcze ta historia, że to był jakiś tam pracownik krematorium i tak dalej. więc- no to już Więc to już samo w ogóle jakby... się wszystko składa w całość i no i mógł to tak ktoś interpretować, nie? Nie wiem, no zostawiamy to do otwartej interpretacji, ale nie przychodzimy w takie miejsca po to, żeby za każdym razem mówić, że tak, to miejsce jest nawiedzone, tylko przychodzimy po to, żeby to sprawdzić. Z tego, co tutaj udało nam się zbadać przez tych kilka godzin, to też oczywiście może być za mało, ale kompletnie, absolutnie, totalnie nic nie wskazuje na to, żeby ten budynek był nawiedzony. Tak. Więc Więc według nas nie jest. według nas nie jest. Mówimy to otwarcie i... Tak. Ale może, nie wiem, bo ja też nie oglądałem innych filmów stąd, może to się inne rzeczy dzieją, może nie mieliśmy po prostu szczęścia do aktywności dzisiaj, tak też może być, także zostawiamy to do otwartej interpretacji. No i co, no widzimy się w następnym odcinku.
Podążajcie z nami. Szlakiem. Tajemnic. Pyk. Się zastanawiam, jak kamerki rozłożyć, nie? Mhm. Wiesz co? Weźmy to do sklepu, wynieśmy tu. Do sklepu. Nie, bo my to się przez kolejne 2 tygodnie, żeby w kadrze to stoi. Do sklepu to wynieśmy, no Przejdziemy, nie? Po prostu. to nie chcesz do sklepu w końcu? Weźmy to. Chodź odejdź, bo Uwaga, bo to się kombinują. to zaczepiło. No dobra, to już idę pierwsza. A zmieści się w ogóle? Nie wiem. Aha. Nie wejdzie. Nie wejdzie. Trzeba by to rozkręcić. Czekaj, Nie, a może dobra. trochę wyżej? Nie. Albo Nie, ciężko. Nie, dobra, połóżmy tak jak było, bo lepiej w takim razie nie chyba, będzie. że drugimi drzwiami, ale nie wiem czy... Nie, to samo właśnie. I teraz ktoś otwiera drzwi i się wytłumacz, że ty nic nie kradniesz, k***a. Czy nie wiem, po co byśmy to wynosili w sumie. To wygląda jakby to ktoś umarł na tym. Ty, Albo nie tylko wygląda, tak szczerze.